Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Dzisiaj naprawdę ważny i poważny temat, bo będę mówić o płodności, a konkretnie o płodności kobiet. Jakby co, to oczywiście będzie też osobny temat o płodności mężczyzn, także nie trzeba się przypominać. Temat się pojawi i to już całkiem niedługo. Myślę, że jest to kwestia paru tygodni. Natomiast czemu to jest ważny i poważny temat? Bo wszystkim jest chyba wiadomo, że mamy kryzys demograficzny. Generalnie jest absolutna masakra, jeśli chodzi o liczbę urodzeń. Pomijam powody, bo tych potencjalnych przyczyn pojawiają się dziesiątki, w zależności od tego, kogo chcemy posłuchać. To też nie jest funkcja kanału, żeby to omawiać. Ja skupię się oczywiście na tej części bardziej medycznej. Drugim kłopotem jest to, że kobiety rodzą coraz później. Tak, znowu, nie wdając się w przyczyny. Kiedyś standardem było rodzenie przed 30 rokiem życia, obecnie standardem jest okolice 30 roku życia, a nawet później. Oczywiście kłopot polega na tym, i chyba każda pani potwierdzi, bo podejrzewam, że większość z Was słyszała po prostu to od ginekologa, że jeśli będziemy decydować się na rodzenie w okolicy 30 czy po 30 rokiem życia, to po prostu płodność zaczyna bardzo mocno spadać. Nie dość, że płodność zaczyna spadać, to też zaczyna bardzo mocno rosnąć ryzyko różnego rodzaju wad genetycznych u dzieci. Niemożność posiadania tego upragnionego dziecka jest oczywiście olbrzymim źródłem stresu. Wiadomo, że każda para niesamowicie mocno to przeżywa. I te starania często potrafią trwać bardzo długo i przybierać potem już takie bardziej, powiedział, poważne i desperackie formy, jak po prostu różnego rodzaju zabiegi od inseminacji po na końcu in vitro. Właśnie o tym chciałbym pogadać w tym odcinku, a tak naprawdę dać Wam potencjalne rozwiązania. Oczywiście kieruję to do Was, drogie panie, które chcą mieć dziecko, starają się, a nie mogą. I również do wszystkich mężczyzn, którzy mają partnerki, z którymi chcą mieć dziecko, a nie wychodzi najzwyczajniej w świecie. Są przypadki oczywiście ciężkie, jeśli chodzi o poczęcie. To mogą być kobiety, które cierpią na endometriozę, tak jak mówiłem, kobiety, które po prostu decydują się rodzić późno po 30 roku życia i mają ze sobą już zabiegi nieudane implantacji, właśnie choćby in vitro czy inseminacji, i pojawia się olbrzymi stres, albo nawet z ust lekarzy, specjalistów da się usłyszeć, że już generalnie nie da się nic specjalnie zrobić. I ten odcinek ma być jeszcze raz rozwiązaniem, ale też dać nadzieję, że nawet w takich beznadziejnych przypadkach można sobie pomóc. Natomiast, żeby było jasne, podejście oczywiście powinno być jak zawsze tak naprawdę w przypadku praktycznie każdej choroby czy problemu natury medycznej holistyczne, czyli oczywiście jeśli występują choroby współtowarzyszące, leczy się takie choroby. Są stany zapalne, te stany zapalne trzeba zbijać, bo to wszystko będzie najzwyczajniej w świecie wpływać na możliwość implantacji. Natomiast dzisiaj omówię takie, bym powiedział, dosyć proste, czy właściwie idiotycznie proste rozwiązanie, bo jest nim fotobiomodulacja. Jeśli jesteś stałym widzem kanału, to oczywiście wiesz, że mówiłem o niej wielokrotnie. Jeśli nie jesteś, to oczywiście chwila wyjaśnienia. Fotobiomodulacja to jest terapia światłem czerwonym i bliskiej czerwieni, najczęściej jeśli chodzi o długość spektrum światła od 600 do 900 nanometrów. A teraz chwila dla sponsora odcinka, którym jest firma Mitowell, która jest dostawcą właśnie rozwiązań z zakresu fotobiomodulacji. Mówimy tutaj o profesjonalnych lampach LED. Jest to firma, z którą współpracuję już od dłuższego czasu. Jeśli masz oczywiście jakąś swoją lampę, fantastycznie możesz jej używać. Jeśli szukasz sprawdzonego dostawcy takiego sprzętu, to właśnie firma Mitowell się świetnie sprawdzi. Co trzeba wiedzieć o tych lampach LEDowych profesjonalnych, które dostarcza firma Mitowell? Po pierwsze, mamy gwarancję na nie 36 miesięcy. Żywotność sama takich lamp to jest mniej więcej 50 000 godzin naświetlania. Mówimy o lampach profesjonalnych, można je używać w różnego rodzaju studiach albo oczywiście ściągać do użytku domowego. Będziemy mieć pełną zgodność z normami europejskimi. Takich lamp ma certyfikat m.in. CRA, OHS. Są w pełni sprawdzone, one zawsze są testowane między innymi przed wysyłką. Jeśli coś by się działo, nie daj Boże, to serwis jest na terenie Polski. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to na stronie Mitowella jest podany numer telefonu. Rafał
bardzo przymiły i człowiek i ekspert też w tej dziedzinie, zawsze z chęcią odpowie na pytania, jeśli takowe będziesz mieć. Z kodem Bartosz 10 masz 10% zniżki na absolutnie każde zamówienie. Link dodatkowo będzie umieszczony do strony Mitowella w opisie, jak i przypomnienie samego tego kodu zniżkowego. Ja polecam, tak jak mówiłem, jest cała playlista o fotobiomodulacji, ponieważ ilość zastosowań tych lamp jest naprawdę olbrzymia, od po prostu czysto estetycznych, kosmetycznych zastosowań, leczenie tarczycy, czy wspomaganie leczenia tarczycy, jak mówiłem na początku odcinka, w tym przypadku wspomaganie technik rozrodu. Jest tego mnóstwo i ja jeszcze będę to bardzo długo omawiać na kanale. Dzięki jeszcze raz Mitowellowi za sponsorowanie tego odcinka, a my lecimy dalej. W tym odcinku pokażę Ci, że takie najprostsze właśnie terapie w stylu naświetlania były używane wielokrotnie w różnego rodzaju również klinikach płodności, ale i badaniach, aby doprowadzić z sukcesem do zapłodnienia. I to obejmowało nie jakieś proste przypadki, że coś tam próbujemy parę miesięcy i nic nie wychodzi. Tak często pary mają właśnie takie przerażenie, że to staramy się już całe 3 czy 6 miesięcy, nic nie wychodzi, gdzie jeśli mnie pamięć nie myli, te oficjalne wytyczne mówią, że jeśli chodzi o kłopoty z płodnością, zapłodnieniem, dopiero mówimy o roku takich regularnych starań. Natomiast w tych badaniach, które będę dzisiaj przedstawiać, udało się doprowadzić u naprawdę całego mnóstwa kobiet, które były beznadziejnymi przypadkami, przynajmniej takiej określa medycyna. Chodzi o kobiety z endometriozą głęboko naciekającą. Chodzi o kobiety z bardzo niską rezerwą jajnikową albo, uwaga, zerową rezerwą jajnikową, bo to też będę omawiać, oraz kobiety, które poddawały się wielokrotnie zabiegom implantacji in vitro bez żadnego sukcesu, a właśnie po różnego rodzaju protokołach fotobiomodulacji udało się ten sukces odnieść i doszło do zapłodnienia. Zanim przejdę dalej, jeszcze dla porządku obrad, warto wspomnieć, że fotobiomodulacja, mimo tych fantastycznych wyników, które zaraz przedstawię, nie jest uwzględniona w absolutnie żadnych wytycznych, jeśli chodzi o leczenie niepłodności w absolutnie żadnym kraju na świecie. Sprawdzałem, nie znalazłem i oczywiście nie powinno to dziwić. Jeśli chodzi o fotobiomodulację, to jest taka niesamowicie tajemnicza dla mnie sprawa, bo zastosowań fotobiomodulacji są dziesiątki. Takich bardzo dobrze udokumentowanych jest pewnie minimum 10. Mimo to fotobiomodulacja nie znajduje się w absolutnie żadnych wytycznych. Mimo że profil skutków ubocznych oscyluje w okolicy zera, koszty oscylują w okolicy absolutnego minimum, skuteczność oscyluje wokół maksimum praktycznie tego, co bardzo często można spodziewać się po dowolnej terapii. Mimo to, tak jak mówię, nie ma żadnych takich wytycznych. Jeśli po pierwsze interesują Cię inne zastosowania fotobiomodulacji, to znajdziesz je na tej playliście. Jeśli chcesz fantastyczny przykład tego, jakie efekty można osiągnąć przy jej pomocy, to polecam z kolei obejrzeć ten odcinek, 10 sesji i odkładamy lewotyroksynę, coś na tę nutę, chyba jakoś tak to nazwałem. I w tym odcinku pokazywałem, że wśród osób, które cierpią na niedoczynność tarczycy, generalnie najczęściej są to kobiety, jak wiadomo, 10 sesji, zaledwie 10 sesji naświetlania sprawiło, że osoby biorące Euthyrox były w stanie zmniejszyć dawkę z 90 mikrogramów na jakieś 30-20. Osoby, które brały mniejsze dawki, były w stanie w pełni odstawić Euthyrox. Efekty utrzymywały się wiele miesięcy. Sam wśród swoich pacjentów wielokrotnie, jak polecałem właśnie naświetlanie między innymi, oczywiście różnego rodzaju inne interwencje, to bardzo często udaje się najzwyczajniej w świecie Euthyrox odłożyć. Ale wydaje mi się, że właśnie to jest to miejsce, gdzie można sobie pozwolić swojej paranoi hasać po prostu na tej łące teorii spiskowych, bo właśnie, Euthyrox to jest coś, co przepisuje się przecież najczęściej dożywotnio. Rzadko jest tak, że pójdziemy do endokrynologa i powie, tutaj pobierzemy parę miesięcy i odłożymy. Najczęściej dawki są oczywiście jeszcze zwiększane, bo tarczyca z kolei zaczyna się rozleniwiać, ciężko to inaczej nazwać, i mamy pacjenta na całe życie. A różnego rodzaju proste, jeszcze raz praktycznie bez żadnych efektów ubocznych, terapie jak fotobiomodulacja są ignorowane. Rozgadałem się niepotrzebnie znowu na temat teorii spiskowych. A my przechodzimy w takim razie dalej, jeśli chodzi o płodność. Jak zawsze szybkie przypomnienie, jeszcze zanim przejdę do samych badań, czemu to w ogóle działa, tak? Bo wydaje się to dosyć absurdalne, przynajmniej dla osób, które nie siedzą w medycynie, dlaczego naświetlanie czegokolwiek miałoby działać. Więc ogólnie mówiąc,
komórki, różnego rodzaju komórki w ciele będą miały fotoreceptory, które będą wychwytywać fotony o różnego rodzaju długościach fali. Niektóre, oczywiście, te długości fali mogą być dla nas problematyczne, szczególnie jeśli są większe ilości odseparowane. Są takie, które są co do zasady bardzo pozytywne i właśnie do tego spektrum należy światło czerwone i światło bliskiej czerwieni, które najczęściej, jeśli chodzi o badania, będzie zawierało się w tym spektrum od 600 do 900 nanometrów. Oczywiście, żeby było jasne, to światło bliskiej czerwieni idzie jeszcze tam dalej w górę po tych 900 nanometrach, natomiast większość badań właśnie testuje ten wycinek tego spektrum. Ok, czyli mamy fotoreceptory głównie w mitochondriach. Co w związku z tym? Więc w związku z tym jest fakt, że mamy komórki, które nazywają się oocyty, czyli jeśli ktoś pamięta jeszcze te lekcje, gdzieś tam pewnie chyba w podstawówce było z biologii, oocyt daje początek komórkom jajowym. Czyli generalnie, jeśli oocyty będą w dobrym stanie, to komórki jajowe powinny nam urosnąć piękne i zdrowe. No bo to jest oczywiście kłopot, jeśli, nie wiem, mamy niewyjściową twarz, to można sobie wrzucić jakieś kwasy, różnego rodzaju szlifierka, zabiegi, ostrzykiwania i ta twarz jakoś wygląda. Natomiast jeśli chodzi o znowu takie oficjalne wytyczne, medycyna nie ma rozwiązania, jak sprawić, żeby oocyty były młodsze, żeby były po prostu lepszej jakości, tym samym, żeby komórki jajowe, które z nich potem powstają, były dobrej jakości, co oczywiście maksymalizuje szanse zapłodnienia. No i rozwiązanie, tak jak mówię, jest jak najbardziej w literaturze, bo fotobiomodulacja, naświetlanie jest w stanie sprawić, że te oocyty będą właśnie takie bardziej gibkie, zdrowe i tym samym powstające z nich komórki jajowe takie będą. Ale czemu? Oocyty zawierają, uwaga, mniej więcej do 200 razy więcej mitochondriów niż normalne komórki somatyczne w ciele. Innymi słowy, oocyty są w stanie na potęgę, jeszcze raz, do 200 razy więcej mitochondriów, są w stanie na potęgę chłonąć te fotony z tego wycinku spektrum, o którym mówiłem, 600 do 900 nanometrów. A jeśli już to wiemy, to łatwo się domyślić, że jeśli w takim razie będziemy je naświetlać, to potencjalnie jak najbardziej możemy sprawić, że komórki jajowe, nawet jeśli jest bardzo niewiele, jeśli ich praktycznie nie ma, będą na tyle dobrej jakości, że no właśnie, dojdzie do zapłodnienia. Jeśli chodzi o ogólne mechanizmy tego, co dobrego robi ta fotobiomodulacja, to możemy to podsumować w ten sposób. Oczywiście tych mechanizmów jest więcej. Same mechanizmy, jeśli rozbijałoby się je na większe szczegóły, są absolutnie fascynujące, ale o tym kiedyś będę musiał po prostu nagrać osobny filmik, do którego będę mógł odsyłać. W skrócie, kiedy naświetlasz, będziesz mieć lekki, szybki wyrzut reaktywnych form tlenu. I przypominamy, reaktywne formy tlenu, oczywiście wolne rodniki, większość osób tożsamia, one są B. One są B, jeśli jest ich zbyt dużo, natomiast w pewnej ilości one są absolutnie konieczne, bo one pełnią również funkcje sygnalizacyjne w ciele. Więc generalnie, jeśli mamy wyrzut tych reaktywnych form tlenu, to będziemy aktywizować ścieżkę, która się nazywa NRF2 i będziemy produkować w skrócie dużo więcej endogennych, czyli tych produkowanych przez nasze ciało antyoksydantów. Czyli generalnie ciało dostaje taki lekki wstrząs i stwierdza, o ty, co ze mną zadzierasz, prawda? I mamy produkcję dodatkową antyoksydantów. Natomiast pierwszy mechanizm oczywiście jest dużo ważniejszy, bo tym pierwszym mechanizmem jest po prostu usprawnienie produkcji cząsteczek ATP, czyli tej naszej waluty energetycznej organizmu, czyli trifosforanu adenozyny. Jeśli produkujemy więcej energii w mitochondriach, to mamy szansę tak naprawdę na naprawę, no jeśli się tak pomyśli uczciwie, większości rzeczy, a przynajmniej wspomaganie leczenia większości chorób, bo przytłaczająca, nie cała, ale przytłaczająca większość chorób, szczególnie chorób cywilizacyjnych, ma to do siebie, że powstaje po prostu z dysfunkcji mitochondriów. Mitochondria nie są w stanie efektywnie produkować energię, wtedy dochodzi do różnego rodzaju dysfunkcji. Taka byłaby uproszczona wersja tego tłumaczenia. Przechodzimy do badań. I z góry, przepraszam za mój dziki entuzjazm, ale moim zdaniem to jest taka magia, że głowa mała. Ja często tutaj powtarzam na kanale, że dla mnie literatura naukowa to jest jak magiczna księga. To, co przedstawia medycyna mainstreamowa, żeby było jasne, ma mnóstwo fantastycznych rozwiązań, szczególnie jeśli chodzi o leczenie stanów tak zwanych ostrych, nagłych. Ale to, co można znaleźć w literaturze naukowej, co nigdy nie przechodzi do mainstreamu albo jest przemilczane, jest
niesamowicie duże. I to jest właśnie dla mnie ta magia. Jeśli człowiek zaczyna czytać, zapamiętywać te mechanizmy, różnego rodzaju interwencje, terapie, to jest niesamowite. Można z niczego dosłownie tworzyć magię, ja to tak nazywam, i przy pomocy wiedzy właśnie leczyć. Nie ma nic dla mnie piękniejszego, jeśli chodzi o takie codzienne funkcjonowanie. To jest lepsze niż jakiekolwiek wycieczki, zwiedzanie świata, po prostu czytanie tych badań. Badanie zostało opublikowane w roku 2012, a więc 14 lat temu i początkowo obejmowało 74 kobiety, i to będzie odjazd, z ciężką niepłodnością. I teraz, co to znaczy ciężka niepłodność? One miały średnio 39,3 lat w momencie przeprowadzenia interwencji i starały się bezskutecznie o poczęcie dziecka od 9,1 roku. Następnie badanie to rozszerzono w sumie na 701 dodatkowych kobiet. 9 lat bezskutecznych starań. Jakie metody stosowano, aby zwiększyć szansę zapłodnienia? Stosowano zapłodnienie in vitro, transfer gamet do jajowodu, transfer zygoty do jajowodu, inseminację nasieniem męża, inseminację nasieniem dawcy. Więc przez 9 lat próbowano, w zależności od kobiety, najczęściej kombinacje różnego rodzaju strategii i jak widać bez powodzenia, stąd one były charakteryzowane jako kobiety z ciężką niepłodnością. W badaniu stosowano naświetlanie wycinkiem spektrum o długości 830 nanometrów, więc jesteśmy tutaj w spektrum NIR, czyli bliskiej podczerwieni. Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem lamp firmy Mitowel i masz model M200, to wtedy klikasz sobie ten przycisk NIR na samym końcu po prawej stronie. Jeśli masz jakikolwiek inny model lampy, to wtedy najlepiej wybrać tryb Muscle. On daje 100% światła właśnie NIR i 50% światła czerwonego. To światło czerwone oczywiście nie jest nam specjalnie tutaj potrzebne, jeśli chodzi przynajmniej o to zastosowanie, natomiast to jest najlepszy tryb właśnie jeśli chodzi o to zastosowanie. Czas na tę najdziwniejszą część, bo muszę omówić sam protokół, tak? Więc stosowano właśnie tą technikę Proximal Priority, opracowaną przez profesora Oshiro. Ja mówiłem na samym początku, że oocyty to są komórki, z których potem powstają komórki jajowe i one mają do 200 razy więcej mitochondriów niż komórki inne somatyczne, Innymi słowy, na logikę można pomyśleć, no to chcemy naświetlać generalnie narządy rodne, żeby te oocyty jak najlepiej działały. Więc ta technika priorytetu proksymalnego, tłumacząc tak dosłownie brutalnie, nie naświetla w żaden sposób narządów rodnych. Ja o tej technice dowiedziałem się dopiero z badania. I ona polega na naświetlaniu, uwaga, zwojów gwiaździstych, a więc takich grupie autonomicznych nerwów. One są mniej więcej na poziomie kręgu szyjnego 6 i 7. I one są częścią układu współczulnego, czyli sympatycznego, czyli, przypominam, walki i ucieczki. To, co robi to naświetlanie, jaki jest cel tego naświetlania, się okazuje, to jest po prostu zmniejszenie aktywności tego układu współczulnego. Innymi słowy, organizm jest mniej zestresowany. A co się dzieje, kiedy organizm jest mniej zestresowany? Układ parasympatyczny, czyli przywspółczulny, zaczyna zyskiwać tutaj na znaczeniu. A jak opisywałem choćby w tym odcinku, dlaczego posty mogą poprawić Twój wzrok, tam opisywałem, jeśli mnie pamięć nie myli, właśnie, że w momencie, w którym ten układ przywspółczulny, parasympatyczny jest aktywowany, a to robią posty, żeby było ciekawie, zwiększa się przepływ krwi. Więc generalnie co będzie konsekwencją tego, że będziemy zwiększać przepływ krwi między innymi w tętnicach szyjnych. Ogólnie zaczyna się poprawiać przepływ krwi w całym ciele, również w narządach miednicy mniejszej, na których nam zależy. Bo jeśli tam się poprawia przepływ krwi, to generalnie mamy z większym przepływem krwi, mamy lepsze dostarczanie tlenu, lepsze dostarczanie między innymi składników odżywczych. A to daje nam gwarancję właśnie, że oocyty będą lepszej jakości i tym samym następnie komórki jajowe i sama szansa na zapłodnienie zaczyna wzrastać. Żeby było jasne to, że zastosowano tą technikę i osiągnięto takie, bym powiedział, fantastyczne rezultaty, to wcale nie znaczy, że tylko i wyłącznie ta technika, jak zaraz zobaczycie, jest techniką skuteczną. Wychodzi na to raczej, jeśli ja miałbym opisać obraz wyłaniający się z tych paru badań, że najlepiej jest naświetlać i te zwoje gwiaździste, i jednocześnie narządy rozrodcze, to absolutnie będzie maksymalizować
szansę skutecznego zapłodnienia. Kolejne badanie zostało omówione na jednej z konferencji w Japonii, gdzie właściciel kliniki właśnie płodności omawiał zastosowanie fotobiomodulacji u swoich pacjentek. Będziemy mieli do czynienia z inną grupą takich, bym powiedział, kłopotliwych pacjentek z ciężką niepłodnością, bo u tych kobiet, które brały udział w tym badaniu, zdiagnozowano bardzo niską rezerwę jajnikową. Jeśli chodzi o rezerwę jajnikową, to możemy ją sprawdzać tak naprawdę na dwa popularne sposoby. Najpopularniejsze badanie to jest AMH, czyli hormon antymullerian, które pokazuje, jaka jest rezerwa jajnikowa. Notabene można używać m.in. do potencjalnego wsparcia diagnozowania choćby zespołu PCOS, czyli zespołu policystycznych jajników. Jako ciekawostkę musiałem wspomnieć. Natomiast generalnie u tych kobiet zdiagnozowano albo bardzo niską rezerwę jajnikową, albo, uwaga, w ogóle niewykrywalną rezerwę jajnikową. Jaka była charakterystyka tych pacjentek? Było ich w sumie 188, średnia wieku 38,6 lat, czyli bardzo podobne do tej średniej wieku z poprzedniego badania. I ponownie mieliśmy do czynienia z kobietami, które przechodziły wielokrotnie różnego rodzaju próby zapłodnienia, czy to inseminacją między innymi, czy to in vitro i oczywiście bezskutecznie. Natomiast najważniejsza rzecz, jeśli o nie chodzi, to jest jeszcze raz, był bardzo niski poziom rezerwy jajnikowej albo był niewykrywalny. I ten poziom rezerwy jajnikowych możemy sobie badać na dwa sposoby. Najpopularniejszy chyba, bo też wygodniejszy, to jest badanie hormonu AMH, czyli właśnie ten antymullerian hormon. Jeśli on jest niski, to oczywiście jest niska rezerwa jajnikowa. Przypominam, że generalnie to nie jest wynik standaryzowany, to znaczy może się różnić w zależności od laboratorium. Każde laboratorium ma swoje normy, dlatego interesuje nas to, co pokaże, jeśli chodzi o zakresy referencyjne dane laboratorium. Natomiast u części właśnie ten poziom AMH był w ogóle niewykrywalny. Drugi sposób sprawdzania rezerwy jajnikowej to jest badanie USG, badanie AFC, natomiast jest po prostu rzadziej wykonywane. Dla nas najważniejsze jest to, że oba te badania bardzo mocno ze sobą korelują, czyli jeśli jeden pokazuje konkretny wynik, to jest bardzo duża szansa, że drugie pokaże dokładnie to samo. Jaki zastosowano protokół naświetlania? Stosowano znowu naświetlanie tych zwojów gwiaździstych, więc szyi i dodatkowo okolicy brzuszno-lędźwiowej. I to jest właśnie powód, dla którego mówię, że ewidentnie ta strategia jest bardziej efektywna niż naświetlanie samej szyi. I to oczywiście pokazały wyniki. Skuteczność była taka, że 106 pacjentek uzyskało ciążę kliniczną, czyli 56, uwaga, 0,4%. Olbrzymi sukces. 73 pacjentki urodziły dziecko, więc wśród kobiet, które osiągnęły ciążę, mieliśmy 38,8% szans na urodzenie zdrowego dziecka. Natomiast jeśli chodzi o te wyniki przy szczególnie niskim AMH, to było ciekawe, u 17 pacjentek z niewykrywalnym AMH 7 uzyskało ciążę kliniczną i urodziło dziecko. U 13 pacjentek z AMH na poziomie 1/10 5 uzyskało ciążę kliniczną i urodziło dziecko. W tym badaniu wspomniano w sumie o 3 takich jeszcze szczególnych przypadkach, jako takie ciężko to nazywać studium przypadku, ale ciekawe osoby, które po prostu odniosły sukces. Przypadek pierwszy to 41-latka niewykrywalny miała AMH po 7 punkcjach i po fotobiomodulacji urodziła dziecko po drugim transferze zarodka. Przypadek drugi 35-latka niewykrywalny AMH endometrioza po 8 cyklach ART w innej klinice. Po 10 sesjach naświetlania 10 sesji. Kosmos. Urodziła dziecko po pierwszym transferze w nowej klinice. Przypadek trzeci. 35-latka niewykrywalny AMH po nieudanych transferach. Otrzymała 6 sesji naświetlania podczas jednego cyklu punkcji i urodziła dziecko z mrożonego zarodka. Jeszcze jest ciekawostka, że wśród takich odczuć tych pań, które się naświetlały, podkreślały one, że zmniejszyła im się zimność stóp, czyli generalnie mamy oczywiście lepszy przepływ krwi oraz ustąpiła sztywność barków. Takie dodatkowe plusy ogólnie tego, że ciało zaczyna lepiej funkcjonować. Kolejne badanie to opis studium przypadku. Ja uwielbiam, jak wiecie, opis studiów przypadków, bo mamy
najczęściej albo małą grupę osób, albo pojedynczą osobę i można ją opisać dużo lepiej, co się działo u takiej osoby, niż oczywiście w przypadku, kiedy mamy dużo więcej osób w badaniu. Oczywiście ciężej jest o generalizację, ale mam nadzieję, że te poprzednie badania pokazują, że to się sprawdza na większej grupie osób, ale mimo to, tak jak mówię, szczegółowość tego, co się dzieje u danego człowieka, że można wszystko lepiej mierzyć, pytać się takiej osoby o samopoczucie i tak dalej, to jest potężna dawka bardzo praktycznej wiedzy. Co musimy wiedzieć o tej pani? Próbowała z niepowodzeniem oczywiście doprowadzić do zapłodnienia przez 5 lat. Przeszła m.in. jeden pełen cykl zapłodnienia in vitro, również brak powodzenia. Pani wygrała kombosa, jeśli chodzi o, cóż, minimalizację szans na jakiekolwiek zapłodnienie, bo miała endometriozę, miała PCOS, czyli zespół policystyczny jajników i również bardzo niską rezerwę jajnikową. Leczenie przy pomocy tej fotobiomodulacji naświetlania trwało w sumie 5 miesięcy i odbywało się w cyklach 1- albo 2-tygodniowych. Niejaką nowością było to, że tutaj naświetlanie stosowano głównie w fazie folikularnej, czyli pęcherzykowej, ta pierwsza faza cyklu do owulacji. I jak można się spodziewać, zakończyło się powodzeniem. Doszło do, jak to określono, spontanicznego poczęcia. Można sobie wyobrazić, co to oznacza właśnie podczas tych 5 miesięcy. Czyli generalnie nie musiała niczego innego robić poza naświetlaniem się i cóż, samym aktem. Jeśli chodzi o długość stosowanego światła, to generalnie zmieniano, oscylowano między 600 a 1000 nanometrów. Tutaj moja uwaga, nie jestem pewien, jaka jest logika stosowania światła długości 600 czy w okolicy 600 nanometrów, ponieważ ono penetruje skórę niesamowicie płytko. To jest fajne światło, jeśli chcesz mieć piękną buziuchnę, tak, żeby była zwiększona na przykład produkcja czy to kolagenu, czy to elastyny, czy generalnie, żeby ta skóra była ładniejsza. Natomiast nie ma to żadnego sensu, jeśli chodzi o właśnie choćby penetrację głębiej tkanek, żeby dojść do tych zwojów gwiaździstych tutaj. Jeśli chcemy sobie narządy miednicy mniejszej naświetlać, to również absolutnie nie ma żadnych szans czy sensu stosować długość 600 nanometrów. Także tutaj generalnie, jeśli kogoś to ciekawi, to trzymałbym się po prostu ponownie tego światła bliskiej podczerwieni NIR w okolicy 830 nanometrów będzie ok. Kolejne badanie było przeprowadzone czy opublikowane w roku 2024. Wzięło w nim udział 30 pań. Były to niech będzie. Były to banie, które scharakteryzowano jako kobiety z rekurencyjnymi, czyli powracającymi niepowodzeniami implantacji. Czyli na nie próbowano zastosować in vitro, ale nie wychodziło. Wszystkie pacjentki zakwalifikowano do transferu mrożonych, rozmrażanych zarodków, czyli procedury FET. Był losowy przydział na 2 grupy. 15 kobiet dostawało LLT, czyli właśnie fotobiomodulację. 15 kobiet było grupą kontrolną, czyli nie były naświetlane. Naświetlanie zastosowano w cyklu poprzedzającym transfer blastocysty. Długość światła, które stosowano do naświetlania, to 850 nanometrów i stosowano tutaj tylko i wyłącznie naświetlanie na okolicy podbrzusza. Były 2 interesujące naukowców punkty końcowe. Jeden to była ciąża biochemiczna, czyli dodatni test beta-HCG, czyli gonadotropiny kosmówkowej. Drugi to była ciąża kliniczna, czyli obecność pęcherzyka ciążowego w USG. Wynik był następujący. Średni wiek pacjentek 34 lat, mniej więcej liczba wcześniejszych transferów zarodka od 3 do 7. Brak istotnych różnic w cechach wyjściowych między grupami. Wyższe wskaźniki ciąż były w grupie, które stosowały fotobiomodulację w porównaniu z grupą kontrolną. Ciąża biochemiczna 46,7% u osób, czy u pań, które stosowały fotobiomodulację versus 33% u pań, które jej nie stosowały. Ciąża kliniczna 33,3% u pań, które stosowały fotobiomodulację versus 20% w grupie, która nie stosowała fotobiomodulacji. Innymi słowy, imponujące wyniki, ale mała lekcja statystyki, małe przypomnienie, jak działa statystyka. Bo w badaniu podkreślono, że wyniki, mimo że imponujące, nie osiągnęły istotności statystycznej. I ja, jak zawsze tutaj na kanale, muszę przypominać, że istotność statystyczna nie powinna być traktowana zbyt poważnie. Niektórzy nawet powtarzają, statystycy, że w ogóle nie powinna być traktowana poważnie w większości przypadków. Czemu? Bo istotność statystyczna jest pochodną liczby
obiektów badania, liczby uczestników w badaniu. Innymi słowy, jeśli mamy małą grupę, a tu mieliśmy małą grupę osób badanych, czyli 30 kobiet i 15 było w grupie interwencyjnej, to nawet jeśli ich wyniki będą imponujące z punktu widzenia świata rzeczywistego, z punktu widzenia praktyki, to wciąż mogą być nieistotne statystycznie. I tak właśnie to wyglądało. Ja z kolei w tym filmiku opisywałem zastosowanie diety ketogeniczne w przypadku różnego rodzaju agresywnych nowotworów mózgu, m.in. glioblastomy. I tam też mieliśmy badania, które pokazywały, że osoby stosujące m.in. dietę ketogeniczną są w stanie żyć nawet ponad 2 razy dłużej po diagnozie glioblastomy, jeśli stosują dietę ketogeniczną, ale nie było istotności statystycznej wyników. No bo jak może być, jeśli mamy małą grupkę po prostu osób badanych? Więc jak zawsze przypominam, bardziej nas interesuje, czy jest istotność tak zwana kliniczna, czyli innymi słowy, czy dana interwencja rzeczywiście jest na tyle imponująca, na tyle skuteczna, że warto ją wdrożyć, niż istotność statystyczna. A mam nadzieję jakąś, że po tych wszystkich badaniach, które Wam pokazałem, będziecie mieli, oczywiście przede wszystkim piję tutaj, czy adresuję to do osób, które mają takie kłopoty z zajściem w ciążę, że będziecie widzieli, że istotność kliniczna jest tutaj naprawdę szalenie skuteczna i jeszcze trzeba podkreślić, stosowanie fotobiomodulacji nie wyklucza absolutnie stosowania jakichkolwiek innych terminów wspomagania rozrodu. Tak, to nie jest, że albo, można stosować jedno, drugie. I tutaj jest jeszcze kolejna uwaga, bo oczywiście, zauważcie, opisywałem przede wszystkim wspomaganie rozrodu wśród kobiet, które już miały kłopoty. Tak, endometrioza, zespół policystycznych jajników, niska albo nieistniejąca rezerwa jajnikowa określona przez ten hormon AMH, wielokrotne cykle, między innymi in vitro, cykle inseminacji bez powodzenia. Naprawdę ciężkie przypadki i wciąż nawet w takich przypadkach zwiększała się skuteczność tego zapłodnienia. Tu pojawia się mocne ale. Jeśli jesteś kobietą, która nie ma żadnych kłopotów tej natury i próbujesz od paru miesięcy i się nie udaje, to można najzwyczajniej w świecie zastosować, tak jak mówiłem, jest to niesamowicie bezpieczna interwencja, takie naświetlanie prewencyjne, tak? Czyli będziemy zwyczajnie odbywać te nasze akty miłosne, żeby doszło do zapłodnienia, ale w międzyczasie będę stosować naświetlanie. Tak? Jak mówiłem, jako podsumowanie, naświetlanie będzie najskuteczniejsze, jeśli będziemy stosować te spektrum światła bliskiej podczerwieni. Większość tych protokołów, jak widać, to było 830-850 nanometrów i naświetlamy wtedy te zwoje gwiaździste, czyli okolice szyi tutaj. Rączka sama chodzi. I dodatkowo okolice właśnie brzuszno-lędźwiową, żeby te oocyty też były bezpośrednio naświetlane. A kurde, widzicie, byłbym zapomniał. Jest jeszcze jedno bardzo ciekawe badanie, o którym zapomniałem, a które trzeba omówić. Wstępem do tego badania jest to, że generalnie jakiekolwiek te procedury zapłodnienia mają, czy wspomagania rozrodu, jak one się ładnie nazywają, mają dużo mniejsze szanse powodzenia, jeśli będziemy mieć grubość endometrium mniejszą niż mniej więcej 7-8 mm. I okazuje się, że w takich przypadkach, jeśli to jest na przykład Twój problem jako kobiety, fotobiomodulacja, uwaga, tak, też może się jak najbardziej sprawdzić i to właśnie pokazało to badanie. Było to również badanie randomizowane, naświetlano tutaj protokołem, który już opisywałem, okolicę właśnie brzuszną, żeby potencjalnie zobaczyć, czy to może wpłynąć na grubość endometrium. Czy wpłynęło? Jak najbardziej wpłynęło. Generalnie właśnie badano, czy ta grubość endometrium może być zwiększona właśnie pod jeden z cyklów in vitro. I to, co odkryto, że naświetlanie zwiększało stopień neowaskularyzacji, piękne słowo, czyli innymi słowy zwiększania ukrwienia, szczególnie jeśli chodzi o naczynia włosowate macicy. Generalnie zwiększyło się ukrwienie, przepływ krwi również w samej wyściółki macicy. Między innymi stwierdzono mniejszą produkcję cytokin prozapalnych czy występowanie w macicy i same środowisko, jak to ładnie określono, immunologiczne uległo poprawie.
I jeśli chodzi o sukces tutaj, wskaźnik ciąż biochemicznych wynosił 46,7% u kobiet, które miały fotobiomodulację versus 33,3% u kobiet, które fotobiomodulacji nie miały. Jak widać, to jest takie kolejne badanie, które nam pokazuje, tak, fotobiomodulacja bezpieczna i jak najbardziej znacząco będzie z punktu widzenia istotności klinicznej zwiększać szanse na zapłodnienie. Dzięki jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka i towarzyszenie mi podczas tych wszystkich przygód merytorycznych. Mam nadzieję, że się podobał. No właśnie, dajcie mi znać, czy się podobał. Dajcie mi znać, szczególnie oczywiście osoby, które podniosą rękę, że tak powiem, mają takie kłopoty, czy zamierzacie zastosować tą strategię, czy uważacie, że ona jest wystarczająco obiecująca, czy innymi słowy, czy przekonałem, czy też może są jakieś wątpliwości. Bo jeśli są jakieś pytania, to oczywiście dajcie mi znać w sekcji komentarzy, ja postaram się na nie odpowiedzieć. Zawsze pełnię taki parugodzinny dyżur po publikacji odcinka, przynajmniej staram się właśnie odpowiadać na różnego rodzaju pytania. I jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, po polsku, gdzie pokazuje, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak skutecznie zapamiętywać informacje, tworzyć ich głębokie zrozumienie, jak wdrażać suche informacje w praktykę idealne dla uczniów, studentów, maturzystów, osób, które chcą po prostu zdawać dobrze różnego rodzaju egzaminy, dla osób, które nienawidzą swojej pracy, rzuciły ją lub rzucić ją chcą, ale nie mają jeszcze umiejętności, żeby znaleźć nową pracę. Dla osób, które mają świetną pracę, ale trzeba się jakoś tam wykazać, może zdać jakiś papierek, aby dostać awans albo podwyżkę. I dla osób takich jak ja, może i ty, które po prostu uwielbiają zapamiętywać, przyswajać informacje skutecznie i nie chcą mieć tego uczucia, że zapominają większość tego, co czytało albo słuchały. Kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie z kolei pokazuje, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków, ponownie samodzielnie, żeby unikać po prostu tego nadmiernego płacenia za szkoły językowe, korepetycje, podręczniki, aplikacje i tym podobne wynalazki. Również polecam swój kurs O jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jestem trychologiem kosmetycznym, również jeśli ktoś nie wiedział, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pani, jak i u panów, jak między innymi diagnozować u siebie telogonowe wypadanie włosów, ten stan, kiedy włosy wypadają czasami nawet setkami dziennie i wtedy usunąć oczywiście przyczynę takiego wypadania włosów. Również w kursie pokazuję, jak walczyć z różnego rodzaju uporczywymi kłopotami skóry głowy, takimi jak choćby upierdliwy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mnie spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka. Pod tym wszystkim ciekawostki dotyczące się tego odcinka, a pod nimi literatura naukowa, na którą powoływałem się w tym odcinku. Z kolei, jeśli chodzi o opis, znajdziesz linki tutaj właśnie do wszystkich kursów, o których wspominałem. Znajdziesz linki do partnerów kanału. Jest to m.in. firma Alines czy Muscle Zone, które są producentami i dystrybutorami różnego rodzaju suplementów. Są to polskie firmy z kodami zniżkowymi. Możesz, no właśnie, dostać zniżkę, jednocześnie wesprzeć kanał, bo to są linki afiliacyjne. Jakaś mała część tych pieniędzy wtedy zasila konto kanału. Również polecam, jeśli chodzi o opis, link do mojego newslettera. Jest bardzo duży i ciekawy, mam nadzieję, wielotematyczny newsletter, który publikuję raz w tygodniu, kroniki ciała i umysłu. Są tam tematy dietetyczne, medyczne, różnego rodzaju wątki, jeśli chodzi o pamięć, ale też lepsze myślenie, lepsze życie, jasne myślenie również. I na koniec, jeśli ciekawią Cię informacje podane w tym filmiku, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Opcja ta jest dostępna dla patronów kanału, a patronat kosztuje 40 zł miesięcznie i można, jeśli ktoś ma ochotę, zapisać się nawet na 1 miesiąc i ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka i ponad 200 poprzednich. Również dla patronów jest dostępne osobne forum, gdzie można mi zadawać pytania i sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam dodatkowo najciekawsze, najczęściej takie praktyczne badanie tygodnia, aby, no właśnie, żyło się lepiej najzwyczajniej w świecie. Dzięki serdeczne jeszcze raz za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w następnym.